Cześć, z tej strony Rychasiński. Dziś przyjrzymy się serwerowym dyskom, ich rodzajom, magistralom, wydajności, niezawodności i temu, które wybrać z myślą o różnych popularnych rozwiązaniach. Zapraszam! Dyski możemy podzielić na 4 sposoby. Pierwszym jest rodzaj nośnika, na którym składowane są dane. Drugim jest magistrala, którą się komunikuje z serwerem. Trzecim jest klasa wytrzymałości na zapisy. Czwartym, ale bardziej pochodnym od poprzednich, będzie ich prędkość. Zacznijmy od najważniejszego podziału, czyli nośnika, na którym składowane są dane. Mamy dwie opcje, czyli dyski twarde zwane HDD, zapisujące dane magnetycznie na talerzach, fizycznie kręcących się w środku dysku, i dyski półprzewodnikowe zwane SSD, zapisujące dane na kościach NAND. HDD są z nami znacznie dłużej. Tak naprawdę w komputerach i serwerach dyski SSD zaczęliśmy w skali historii używać niedawno. HDD oferują lepszy stosunek ceny do pojemności dysku, ale są zdecydowanie wolniejsze od nowocześniejszych SSD. Jeszcze niedawno wydawało się, że dyski HDD po prostu odejdą do lamusa i wszystkie dane będziemy trzymać w SSD, ale boom na AI, jednocześnie podnoszący ceny półprzewodników i drastycznie zwiększający ilość danych przechowywanych w firmie, jak i ogólny trend na zbieranie i przechowywanie coraz to większych zbiorów pokazuje wyraźnie, że HDD z nami zostają i tak naprawdę nie konkurują z SSD, a raczej się dopełniają wzajemnie. SSD z kolei wychodzą drożej za gigabajt przestrzeni, ale potrafią być wielokrotnie szybsze od talerzy, a stawianie dziś systemu operacyjnego, baz danych czy innych kluczowych usług na czymś innym niż SSD to strzał w kolano. Ale wróćmy do podziału. Pierwszy to HDD i SSD. Druga rzecz dzieląca dyski to magistrala, czyli to, w jaki sposób dyski łączą się z serwerem. Magistrale najłatwiej przyrównać do rury, którą ma płynąć woda. Magistrala określa to, jaką średnicę będzie miała rura, ale nie gwarantuje nam tego, czy woda będzie płynąć małym strumyczkiem, do połowy czy do pełna. Szybko to zobrazujmy. Dyski HDD ze względu na swoją budowę najczęściej pracują w okolicy 200 do 300 MB na sekundę, a podpięte mogą być magistralą SATA, która pozwala na przepustowości do 560 MB. Więc choć rura pozwalałaby nam na przeniesienie większej ilości wody, to jej źródło jej więcej po prostu nie daje. Z kolei często dyski SSD teoretycznie mogłyby mieć odczyty wyższe, ale przez to, jaką magistralą są spięte, są właśnie ograniczone przez średnicę tej rury. W przeszłości mieliśmy standardy jak SCSI, IDE czy FC, dziś mamy tak naprawdę tylko 3: SATA, SAS i NVMe. Jeśli składaliście swój komputer, to pewnie kojarzycie taki czerwony kabelek. To kabel danych SATA, czyli pierwszej magistrali, którą mówimy. Ze wszystkich serwerowych jest najwolniejsza, a jej najnowsza iteracja SATA 3.0, będąca z nami już grubo ponad dekadę, oferuje transfery maksymalnie sięgające 560 MB na sekundę. Obecna jest zarówno w HDD-kach i SSD-kach. Jest najprostsza w obsłudze. Wspiera ją praktycznie każdy komputer i serwer, nawet w najbiedniejszej konfiguracji. W przypadku tej magistrali każdy dysk podłączony do komputera najpierw komunikuje się z kontrolerem SATA w chipsecie, dawniej mostkiem południowym, a ten komunikuje się z procesorem po linii DMI w przypadku Intela lub Infinity Fabric w AMD, która de facto jest linią PCI 4.0 zarezerwowaną dla chipsetu. Druga magistrala to SAS, czyli następca SCSI, obecny już tylko w serwerach i wybranych stacjach roboczych. Aktualnie na rynku większość serwerów i dysków pracuje w standardzie SAS 3.0, który oferuje dokładnie 2 razy większą przepustowość niż SATA 3.0 w okolicach 1100 MB na sekundę, choć dostępny jest już nowszy standard SAS 4.0, znowu podwajający tę przepustowość do około 2200 MB. SAS od SATA różni się też konektorem. Dyski nie mają osobnych wejść do danych i zasilania jak w SATA, ale jeden zintegrowany port, czasem zawierający też więcej pinów połączeniowych. Dyski SAS do pracy wymagają kontrolera sprzętowego RAID lub HBA, najczęściej przyjmującego formę karty PCI, jak ta, lub rozszerzenia w dedykowanym porcie w serwerze. Podobnie jak przy SATA, z magistralą SAS występują zarówno dyski HDD, jak i SSD. Jeśli chodzi o ścieżkę, jaką dane pokonują, to w przeciwieństwie do SATA nie dotykamy chipsetu. Dane z dysków lecą do dedykowanego kontrolera, a potem magistralą PCI do procesora. Dzięki temu do kontrolerów SAS można podłączyć znacznie więcej dysków niż do zintegrowanych rozwiązań SATA, jednocześnie osiągając znacznie większą wydajność. No i ostatnia magistrala, czyli NVMe.
Najnowsza i najszybsza z założenia łączy dyski bezpośrednio po linii PCI do procesora, pomijając poprzednie kontrolery. Tutaj mamy już tylko dyski SSD, HDD by nie miały totalnie sensu, zważywszy, że w najnowszej obecnie generacji PCI 5.0 dyski NVMe osiągają często 14 do 15 tysięcy MB przesyłu, a dyski HDD nie przekraczają zwykle megabajtów 300. NVMe kojarzy się nam głównie z komputerów i laptopów, gdzie przyjmują formę takich cienkich dysków montowanych prosto na płytę główną. W serwerach też czasem są stosowane w tej formie, ale najczęściej jednak przyjmują klasyczny format 2,5-calowy montowany normalnie z frontu serwera. Wracając, NVMe najczęściej są wykorzystywane w serwerach opartych na rozwiązaniach ZFS, a nie tradycyjnych RAIDach. A propos, o RAIDach opowiadamy w innym filmie, link w opisie. Podsumowując, pod kątem maksymalnej przepustowości mamy najszybsze NVMe, potem SAS i potem SATA. Trzecim sposobem dzielenia dysków jest klasa ich wytrzymałości. W przypadku HDD nie ma jednego ostrego podziału na definiowany przez producenta średni czas pracy do awarii. Na przykład ten dysk według producenta statystycznie ulega awarii dopiero po przepracowaniu ponad 2,5 miliona godzin. Pamiętać musimy, że dyski HDD to dyski mechaniczne. W środku ruszają się części i nawet jeśli nie zapisujemy nowych danych, to talerze muszą się kręcić, gdy je odczytujemy. A to też zużywa dysk. Dyski SSD nie zużywają się w ten sposób. Nie ma w nich nic kręcącego się, więc znacznie większe znaczenie ma to, ile razy na każdej z komórek dysku wykonamy zapis, niż to, jak wiele razy go z niego odczytamy. Z uwagi na to podzielone są w inny, ale chyba nawet bardziej intuicyjny sposób. Niezależnie od marki dysku czy producenta serwera, który je sprzedaje, ze względu na swoją wytrzymałość podzielone są na 3 grupy. Read Intensive, czyli do intensywnego odczytu oznaczone parametrem DWPD-1, Mixed Use, czyli mieszanego użycia oznaczone parametrem DWPD-3 i Write Intensive do intensywnego zapisu oznaczone parametrem DWPD-10. To moment, w którym musimy wspomnieć o parametrach TBW i DWPD, które określają, czy dysk będzie Read Intensive, Mixed Use czy Write Intensive. Zacznijmy od TBW, oznaczającego Total Bytes Written. To podana w specyfikacji dysku liczba określająca całkowitą ilość zapisów, które może wykonać dysk, zanim zacznie sypać błędami i wyzionie ducha. Na przykład, dla tego dysku producent zadeklarował, że w całym swoim życiu może zapisać 29 200 terabajtów danych. Sam dysk ma pojemność 1,6 tera, czyli musielibyśmy zapisać go w całości ponad 18 000 razy. Ten dysk z kolei o pojemności 800 GB w całym swoim życiu może zapisać 14 600 terabajtów danych, czyli znowu ten jeden dysk trzeba by zapisać ponad 18 000 razy, by go zużyć. Zauważacie schemat? Dyski o różnej pojemności, o różnej całkowitej liczbie TBW łączy to, ile razy muszą być nadpisane, by ulec uszkodzeniu. To nie przypadek. TBW określa całkowitą liczbę terabajtów, które dysk może zapisać. Ale mamy jeszcze drugi, równie ważny wskaźnik, czyli DWPD. Drive Writes per Day wskazuje to, ile razy dziennie dysk może zapisać całą swoją pojemność w okresie 5 lat, nim ulegnie awarii. Wzór do obliczenia DWPD wymaga znania całkowitego TBW i pojemności dysku i wygląda tak. Wróćmy do poprzednich dysków. Na przykładzie 1,6 TB wygląda to następująco. 29 200 razy 1000 to 29 200 000. 1600 razy 5 razy 365 to 2 920 000. Dzielimy jedno przez drugie i wychodzi nam okrągłe 10, czyli dysk najwyższej klasy Write Intensive. 800 GB model możecie przećwiczyć sami, ale zapewniam, że również wyjdzie nam okrągłe 10. Odwróćmy teraz sytuację. Powiedzmy, że znamy DWPD, ale nie znamy TBW. Skąd mamy wiedzieć, ile terabajtów może zapisać dany dysk? Przed sobą mam 3 dyski 800 GB. Jeden klasy Read Intensive, drugi Mixed Use, trzeci Write Intensive. Odpowiednio odwracając wzór, uzyskamy taki. 0,8 razy 10 razy 365 razy 5, dając nam kolejną. 1460 terabajtów, 4380 terabajtów, 14600 terabajtów. Read Intensive jest klasą podstawową. Najlepiej używać jej tam, gdzie nie ma bazy SQL lub są bardzo lekkie.
Mixius jest w stanie przeżyć 3-krotnie więcej zapisów i już śmiało może być wykorzystywany w średnich wdrożeniach. No i Write Intensive, 10-krotnie odporniejszy niż Read Intensive, pozwala na naprawdę ciągłą pracę z SQL czy przetaczaniem wielkich plików. Pojawia się pytanie, czy warto wziąć dysk wyższej klasy, nawet gdy nie sądzimy, że będziemy nadpisywać aż tak dużo danych? Dla mnie odpowiedź jest prosta. Jeśli cena dysków wyższej jakości nie jest 3 czy 10-krotnie wyższa od Read Intensive, a wypada kilkanaście czy kilkadziesiąt procent więcej, to warto. Takie dyski przy lekkich wdrożeniach działają w serwerach bezawaryjnie latami. Najczęściej prędzej sam serwer będzie do wymiany po 6 czy 8 latach niż dyski. W dużym skrócie, klasa dysku oznacza nie mniej i nie więcej niż to, ile terabajtów danych może przepracować, zanim padnie. Nie ma wpływu na prędkość czy pojemność samego dysku. Są szybkie i wolne dyski w każdej z tych klas. A to przenosi nas do ostatniego podziału dysków, czyli ich wydajności. W tym zakresie nie ma jasno określonych reguł i klas. Wszystko sprowadza się do indywidualnego porównania modeli dysków między sobą i wyciągnięcia ze specyfikacji, jakie prędkości w megabajtach na sekundę oferują przy zapisie i odczycie, jak również jaką wydajność mają w IOPS-ach. Zasada jest prosta. Wyższa liczba to lepszy dysk. Dysk o zapisie 1100 MB na sekundę będzie lepszy pod tym kątem niż dysk z zapisem na poziomie 500 i tak dalej, i tak dalej. Podsumujmy to, co wiemy i przejdźmy do wyboru odpowiedniego dysku do naszego zastosowania. Dyski dzielimy na kilka sposobów, niekoniecznie wzajemnie zależnych. Możemy kupić dysk SSD SATA z maksymalną prędkością odczytu i zapisu na poziomie 550 MB o pojemności 1,92 TB, ale najwyższej klasy Write Intensive, który choć demonem prędkości nie będzie, to będzie nam służył do końca świata. Ale równie dobrze możemy znaleźć szybki dysk NVMe z 7000 MB odczytu zapisu, za to najniższej klasy Read Intensive, który na wymagającej bazie SQL wysypie się po roku. Każdy dysk trzeba obejrzeć po kolei, tak byśmy wybrali taki zestaw cech, który jest nam potrzebny. Dla przykładu, jeśli mamy wielką firmę z ogromnymi bazami SQL, które nadpisujemy i odpytujemy tysiące czy setki tysięcy razy na godzinę, to będziemy pewnie szukać dysków SSD NVMe klasy Write Intensive z najwyższymi parametrami odczytu i zapisu, jakie tylko obsłuży nasz serwer. Ale gdy mamy malutki tower, serwer dla jednoosobowej działalności, gdzie plików mamy garstkę, a poza jednym programem ERP nie ma prawie nic, to śmiało będziemy szukać oszczędności, sięgając po dyski wolniejsze, niższej magistrali, niższej wytrzymałości i niższej szybkości. Najlepiej przed zakupem porozmawiać ze sprzedawcą, opowiedzieć, jakie zadania ma wykonywać serwer, ilu użytkowników będzie z niego korzystać i dopiero na bazie jakiejś ekspertyzy pójść w jakimś kierunku. Czasem w ogóle nasze problemy, jeśli to one nas skłaniają do wymiany dysku, z niego nie wynikają. Czasem fatalna wydajność leży na przeciążonym CPU, brakach RAM czy na wadliwym oprogramowaniu. Jeśli jesteś zainteresowany serwerem, to zachęcam do zerknięcia do konfiguratora na naszej stronie. W nim możesz wybrać dowolny, fabrycznie nowy czy polizingowy serwer Della, HP, Fujitsu i wielu innych marek i m.in. wybrać dyski dokładnie takie, jakich Ci potrzeba. Jeśli za to szukasz dysku do konkretnego serwera, to mamy też coś dla Ciebie. Wchodząc na naszą stronę możesz znaleźć wybierałkę dysku kompatybilnego z Twoim serwerem. Możesz w niej wybrać rodzaj dysku, magistralę, klasę wytrzymałości, to czy będzie zdedykowaną do serwera kieszenią i to jak długo będzie miał gwarancję. Mamy nadzieję, że ten materiał Ci się przyda. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia łapki i subskrypcji. Daje nam to wyraźny sygnał, by pokazywać więcej sprzętu i odpowiadać na najczęstsze pytania z branży. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.